Zawsze ponura, ciemna, zamglona, często targana wiatrem i radioaktywnymi opadami, a ponadto pełna ognisk anomalnych. Co prawda łatwo można wzbogacić się za sprawą wielu cennych artefaktów, ale jeszcze łatwiej stracić tu życie. Spotkać tu można samych weteranów, którzy wyciągają cenne błyskotki z najmroczniejszych dziur, a także podobno bandytów, których spora banda zorganizowała sobie gdzieś w okolicy bazę. W bliżej nieokreślonym miejscu znajduje się ponoć wejście do laboratorium, ale nikt przy zdrowych zmysłach go nie szuka. Dolina Mroku już od pierwszych chwil istnienia planowana była jako miejsce wyjątkowo niebezpieczne i niegościnne. Jednak w porównaniu z początkowymi wersjami tej lokacji, finalna okazała się łagodniejsza. Pierwsza wzmianka na temat Doliny Mroku pojawia się 25 września 2002 roku w jednym z dokumentów projektowych opisujących zadania planowane w ramach ówczesnej fabuły. Jednym z głównych celów na lokacji miało być zdobycie hełmu do ochrony przed energią psioniczną, by dostać się do podziemnego laboratorium, znajdującego się gdzieś w pobliżu. W tym czasie Dolina Mroku istniała tylko na papierze jako niezrealizowane założenie. Następnie pojawia się jeszcze w kilku innych dokumentach, ale dopiero 30 grudnia 2003 roku powstaje dokładny opis lokacji, a niedługo później koncept jej mapy. Jewgenij Karpienko, urodzony 19 stycznia 1977 roku w Doniecku, rozpoczął pracę w GSC Game World w 2002 roku. Zajmował się głównie pojedynczymi asetami, jak opuszczone domy, niektóre przedmioty, rysował także koncepty. Dopiero po pewnym czasie przydzielono go do modelowania całych lokacji. I tak, w połowie marca 2003 roku Jewgenij skończył pracę nad florą generatorów. Potem dopracował konceptualny wygląd Doliny Mroku, a następnie 13 maja rozpoczął pracę nad wcielaniem konceptu w życie. W tym samym zapadła decyzja o nieznacznym zmniejszeniu poziomu oraz przesunięciu znajdujących się na nim struktur względem pierwotnych planów. I tak, pod koniec miesiąca południowo-wschodnia część poziomu była niemalże gotowa. Cały czerwiec upłynął nad dalszym uzupełnianiem Doliny Mroku, a już 12 lipca praca nad geometrią została całkowicie zakończona. Dzień później poziom został skompilowany. W tej formie czekał do końca grudnia, kiedy to Aleksiej Sytianow stworzył na podstawie tej wersji szczegółową mapę. Na ten moment dolina zawierała już większość struktur, jakie miały znaleźć się na poziomie. Była to przede wszystkim droga przecinająca lokację z zachodu na wschód i ciągnąca się na północ w nieznanym kierunku. Przy przejściu na wysypisko znalazł się niedokończony budynek, w pobliżu którego umieszczono materiały budowlane, stare szopy i metalowe rury. Teren budowy odgrodzony jest nierównomiernie siatką, a nad okolicą góruje żuraw. Po drugiej stronie drogi znalazły się fundamenty magazynu, a pomiędzy nimi hałda z odpadów budowlanych, jedna z 7 na całym poziomie. Gdzieś w tych okolicach, według mapy Sytianowa, rezydować miała pierwsza grupa bandytów, z jaką mieliśmy się zmierzyć. Dolina Mroku w tej wersji nie była oddzielnym poziomem, a bardziej przedłużeniem wysypiska, na którym znalazło się więcej odpadów industrialnych. Nieco na północ od placu budowy droga skręca w lewo. Podążając nią trafiamy na przystanek autobusowy, a dalej na 3 opuszczone gospodarstwa, stodołę i niewielką piwnicę na wzór tych, które pamiętacie zapewne z Kordonu. Podążając dalej na północ, dojdziemy do dość dużego obiektu przemysłowego, otoczonego betonowym płotem.
Tuż przy wejściu znajduje się punkt kontrolny, a na terenie znajdziemy 2 otwarte magazyny. Przy jednym z nich znalazła się suwnica i 2 mniejsze budynki techniczne. Ten wysunięty na południe jest zniszczony przez zwalone drzewo. Cały teren pokrywają odpady, a gdzieś wśród nich znaleźć możemy 2 samochody. Białą Niwę i ciężarówkę RAF 3311. Dalej na północ przechodzimy przez niewielki most rozciągający się nad wysuszonym jeziorem pełnym odpadów, opon, rur, beczek i skrzyń. Możemy się domyślać, że planowo miał być to teren o ekstremalnym promieniowaniu, pełny pól anomalii. Droga skręca w lewo w stronę wysypiska i w prawo, gdzie natrafimy na zamkniętą bramę oraz stróżówkę. Po sforsowaniu jej znajdujemy się na terenie placówki badawczej. Według znaku prędkość poruszania się po nim ograniczono do 5 km na godzinę. Teren jest niezabudowany, a wąska droga prowadzi nas prosto do drugiej bramy i wieży strażniczej. Sytianow oznaczył to miejsce jako siedzibę drugiej bandy bandytów osiadłej na terenie doliny. Choć nic nie sugeruje tego wprost, placówka najprawdopodobniej ma coś wspólnego z pierwszym podziemnym laboratorium, jakie odwiedzimy w grze. Do tego tematu jednak jeszcze wrócimy. Tymczasem cofnijmy się aż do opuszczonej budowy. Przejdźmy się tym razem drogą na wschód, gdzie trafimy na niewysoki budynek o niejasnym przeznaczeniu. Przejście na drugie piętro jest zablokowane, a z podwórza widać niewielką fabrykę na południu, a także ciąg warsztatów za płotem. Są one jednak tylko elementem dekoracyjnym i nie pełnią żadnej innej roli. Naprzeciwko, kierując się ścieżką między hałdą i płotem, trafiamy na niewielki, ogrodzony teren z szopą i 2 zbiornikami, z których rury wiodą wprost do sporych rozmiarów sztucznego zbiornika do odprowadzania ścieków. We wschodniej jego części widać niewielką instalację podobną do filtra, a przez środek biegną rury prowadzące poza poziom, aż do niedostępnych warsztatów. W dalszej części lokacji natrafiamy na 2 zamknięte bramy, kilka szop i ślepy zaułek. Jednak bystre oko dostrzeże tunel pośrodku zbiornika ściekowego. Ten prowadzi do bezdroży doliny. Wśród kilku powykręcanych drzew majaczy niewielki cmentarz, a na wschód od niego kolejne zrujnowane gospodarstwo. Gdzieś tutaj, na wschodzie lokacji, obok niepozornego wagonika, znajduje się przejście do laboratorium X-18. Tak jak przed chwilą wspomniałem, na innym etapie produkcji wejście lub jedno z wejść znalazło się też na terenie placówki na północy, a zrealizowano to, nie zgadniecie, w modzie Oblivion Lost Remake. W styczniu 2004 roku Jewgenij Karpienko wprowadza jeszcze kilka drobnych zmian, po czym opuszcza firmę. Taką wersję Doliny Mroku podziwiać możemy w buildzie 1835 z 10 lutego 2004. W lipcu Aleksiej Sytianow przygotowuje lokację do testów Alive, a 9 sierpnia 2004 powstaje build 1865, już z ostatnimi szlifami Karpienki i funkcjonalną sztuczną inteligencją. Równolegle do dalszych prac nad dopracowaniem doliny, prowadzonych głównie przez Władimira Efimowa, zapada decyzja o stworzeniu jej jeszcze raz, ale w nieco innej wersji. Stała za nią słaba jakość tekstur już stworzonego poziomu i, może przede wszystkim, zbyt dalekie odejście od pierwotnej koncepcji. Ze względu na to ogólna koncepcja oraz wytyczne dotyczące roli tego miejsca w świecie przedstawionym pozostały bez zmian. I tak, latem 2004 roku z deweloperskiej kuźni wychodzi powoli Dolina Mroku taka, jaką znamy z gry, stworzona praktycznie w całości przez Efimowa. Na północy pojawia się opuszczony zakład, będący domem najpierw monolitu, a finalnie bandytów pod przywództwem Dzika.
Od początku jego konstrukcja zaplanowana była tak, by gracz mógł przedostać się do środka niepostrzeżenie lub wzorem Rambo zaatakować od frontu. Jeśli wybralibyśmy pierwszy wariant, droga ucieczki z biura Dzika prowadziła nas wprost do przenośnika taśmowego wzorowanego na prawdziwej konstrukcji z rejonu starokonstantynowskiego, chociaż wzorowanego to za mało powiedziane, bo konstrukcja została przeniesiona praktycznie żywcem do gry. Nieco na południe trafiamy na kompleks fabryczny Kryształ. Przypuszcza się, że przed katastrofą zajmował się on inżynierią mechaniczną i w jakiś sposób powiązany był z podziemnym laboratorium. Placówka kontrolowana jest przez siły monolitu, które jednak nie atakują od razu. Jeśli znamy hasło, są skłonni wpuścić nas na teren, a nawet do samych podziemi. Po wyjściu z nich miejsce zostaje zaatakowane przez wojsko, a my uciekamy na kordon, mijając dwa pełne chemicznych anomalii bagna, przecięte przez betonowy most. Kawałek dalej, w oddali, majaczy opuszczone gospodarstwo, w którym mogliśmy ubić interes życia, kupując świetną spluwę za kilka kopiejek. Dalsza droga wiedzie wprost do bramy, po sforsowaniu której trafialiśmy do kordonu. Albo nie. Wczesne wersje gry przewidują istnienie jeszcze jednej lokacji pomiędzy nimi, ale poświęcimy jej osobny materiał. Taki wariant fabuły utrzymywał się mniej więcej do 2005 roku, a następnie ulegał stopniowym zmianom i zmieniał się w to, co znamy z ostatecznie wydanej gry. Naprzeciwko kompleksu umieszczono stację benzynową, a tuż powyżej małą wioskę zamieszkaną przez zombie, która jednak nie pojawia się w żadnej kompilacji. Nieco wyżej powstaje niepozorny wąwóz, będący tak naprawdę legowiskiem pijawek, a nieco na zachód hutor, czyli grupa budynków wchodzących w skład jednego gospodarstwa, zamieszkane obecnie przez poltergeista. Swoją drogą, pijawki z legowiska miały w określonej porze dnia żerować właśnie na stacji benzynowej. Pomysł został poniekąd zrealizowany w pełnej wersji gry, gdzie możemy wpaść w sprytnie zastawioną przez mutanta pułapkę. Pomiędzy hutorem a kryształem miało znajdować się jeszcze składowisko odpadów. Nie znamy jego dokładnego przeznaczenia, ale najprawdopodobniej to tam miały być pochowane pierwsze ofiary śmiertelne eksperymentów w X-18. Deweloperzy ostatecznie zdecydowali się usunąć to miejsce, jako że nie pełniło w zasadzie żadnej praktycznej roli w grze. Pierwsza wersja Nowej Doliny pojawia się w buildzie 1935, gdzie znajdziemy też zawalony tunel o niejasnym przeznaczeniu, który do czasu premiery zostanie usunięty. Podobnie zresztą jak niewielka stacja transformatorowa, jaka ostatecznie zastąpiła hutor poltergeista, a przed wydaniem gry powędrowała nad Jantar. Mieliśmy trafić tutaj na Stalkera, który pewnego dnia wybrał się do centrum zony i przepadł na kilka miesięcy. Po powrocie zaszył się w budynku i nie chciał z nikim rozmawiać. Powtarzał tylko, że widział to, które do niego przemówiło i od tej pory słyszy tego głos. Mogliśmy go pocieszyć, odebrać przedmiot, który należało dostarczyć barmanowi, a gdy tylko odejdziemy, Stalker rzucał się w najbliższą anomalię, krzycząc, że to go nie dopadnie. A sam hutor też powinniście kojarzyć, bo choć został nieco zmieniony, ostatecznie umieszczono go na kordonie jako element miejsca, w którym spotykamy się z lisem. W październiku ukończono także prace nad geometrią kryształu, w których aktywny udział brał Bogdan Suprun. To jemu zawdzięczamy na przykład niewielką piwnicę na tyłach kompleksu, będącą wejściem do X-18. W listopadzie tuż za płotem znalazł się elewator zbożowy, a na terenie gospodarstwa stanęła wieża ciśnień. Pierwotne, pagórkowate obrzeża poziomu z pierwszej wersji Doliny Mroku wróciły,
a okolice uzupełniono o najmniejsze elementy scenografii, stare szlabany, słupy linii energetycznej, gruz itd. W grudniu większość poziomu była gotowa i trafiła do builda o numerze 1994. To jednak nie koniec pracy, bo już w styczniu 2005 roku opuszczone gospodarstwo na południowym zachodzie przeszło drobną korektę. Budynki zostały zamienione na te, które Władimir Efimow stworzył wcześniej z myślą o kordonie. W kolejnych miesiącach na bieżąco uzupełniono lokacje o nowe obiekty i szlifowano to, co już udało się stworzyć. Mimo tego w pewnym momencie GSC dotarło do ściany. Cały poziom okazał się za duży i przy próbach skompilowania go występowało tyle błędów, że postanowiono zmniejszyć go aż o połowę. Praktycznie 50% lokacji wycięto, a kilka pozostałych obiektów przeniesiono w inne miejsce. W ten sposób stacja benzynowa znalazła się naprzeciwko siedziby Dzika, której część także została wycięta. Możemy zwiedzić tylko fragment zakładu, a kryształ zmniejszono znacząco, pozostawiając właściwie tylko jeden budynek, w którym umieszczono wejście do X-18. Z kolei Monolit zastąpił oddział kiepsko uzbrojonych bandytów. Choć w 2006 roku dopracowywano jeszcze ostateczną koncepcję, nie zmieniła się ona właściwie aż do premiery Cienia Czarnobyla. Prace nad Czystym Niebem wymusiły ponowne zmiany podyktowane tłem fabularnym, a konkretniej wojną frakcji. Jednak ogólny układ obiektów w Dolinie Mroku pozostał bez zmian. Tak przedstawia się historia Doliny Mroku. Miejsca, gdzie Zona zaczyna niespiesznie odkrywać przed nami kolejne karty swoich licznych tajemnic. Zdaniem niektórych jej pierwotna wersja, podobnie jak Barczy Wysypisko, jest zdecydowanie lepsza niż ta, która trafiła do gry. Być może tak jest. Możecie sprawdzić ją sami, odpalając Oblivion Lost Remake czy Lost Alpha. W tej drugiej znajdziecie nawet próbę odtworzenia zadania z monolitem strzegącym X-18, a tym samym zapoznacie się z alternatywnym sposobem przejścia doskonale znanego etapu fabuły w Dolinie Mroku. A kiedy już je wykonacie, to, podobnie jak my w kolejnym odcinku, przyjdzie czas na zagłębienie się w pierwszym i chyba najbardziej ikonicznym dla serii laboratorium X-18.